just off me weekly dip in the sea. Sometimes I go twice a week. I think it's good for the recovery, you know, but I also really enjoy it, you know, like I've been in there with shoals of fish, you know, there's crabs, I like to boot the crabs in the head, you know, tell them what for, and there's dolphins sometimes, you know, but so I do really enjoy it, and there are dolphins, but I'm yet to swim with the dolphin, yeah. Unfortunately, got all me gear, look, got me snorkel, always bring me snorkel, me flippers, even though people say my feet's big enough, but a bit faster, good times. It's a nice day for it actually. No dolphins, but the visibility's not too good, so you can't really see so much now. But I enjoyed it. I feel fresh. I was exhausted from that session, and now I feel pretty good to go again, you know. But good times. No creatures though. Didn't see any creatures. The cold knocks it out. I can hold my breath for quite a while, you know. But in there, I'm lucky if I can hold my breath 15 seconds when I go along the bottom. I think I want to die, but all good. Happy times. Normally get a pizza, I've been talking about pizza all day. The production's buying, so I want to get the most expensive pizza, which is the meatball morning. Looks nice. I'll get some garlic as well. I don't monitor the nutrition that much, I just get the wife always makes healthy dinners and stuff, you know, but if I want a treat, I'm getting a treat every time, and I get a lot of treats. So I've got a bit of chubby going on. Yes, sometimes I think my diet gets worse the closer I get to the fight, you know, because I just get so tired. I'm like, oh, you've worked hard, you deserve a treat. You deserve a treat. And I normally have like organic, like meat and eggs for breakfast. And then when it's fight time, I'm like, I'll have to have a cereal, quick fuel. But I don't monitor the nutrition that much. I did pay somebody before, but I don't know. I think you just eat the food, fight the people. Easy enough, isn't it? All week, I keep a diary all week, and I kind of like write what a badass I am in this diary, you know, so I get really fueled up. I do 10 verbal, written, and thought affirmations daily, so I'll think, oh, you're well prepared, blah, 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 you've done this. I'll write them all down, and I'll say them out loud twice a day. I see. Sometimes the team will come and I've got a little notepad of all these little things, like, you are the best, you are great, Big Phil, you're an egomaniac. Well, it does help. And I've got all my lucky charms, I've got my lucky box, my lucky gum shield, my lucky cat. I've got so many, you know, I could talk all day about these lucky charms. I always feel the nerves, you always feel the nerves. You're fighting a man, your reputation's on the line, your financial stability's on the line, you know, your honour's on the line. So I always get nervous, but I'm controlling it better every single time. You know, once I'm in the cage, it's go time, you know, so you will always feel the nerves fuel for me now, you know. Oh, I'll keep fighting while I'm still good, you know. I'll keep going till I start getting beat, and then I'll just do the freak fights. I'll fight 2 midgets in the phone box. Here we go, we'll do that. Dzisiaj czekają nas sparingi. Przyjechał Mateusz Janor w pomocy. No i to będą tak naprawdę ostatnie takie mocne sparingi, w ogóle przygotowania. No i dzisiaj w sumie kończymy obóz, takie 5x5 z Mateuszem sobie zrobię. Limitacja walki, wszystko tak jak w walce na 100%. Kolorystycznie wszystko się zgadza. Aha, a ty nawet nie zwrócił uwagi. Ja raczej nie patrzę na takie rzeczy. Ale może jak cię pakowałem, wiesz? W środę robi się z sparring, to fotograf Bartek mówi, jeśli masz jakieś ulubione ciuszki, to jest ten moment. Z Mateuszem znamy się dosyć długo, przyjaźnimy się już. Tak jak sobie myślałem stylistycznie, kto by mi mógł najbardziej imitować Rafała z polskich dostępnych zawodników, no to gdzieś Mateusz Janor był oczywistym wyborem, zresztą pomagał mi już w niejednych przygotowaniach. No wiesz co, no przede wszystkim ty, że sam trochę mam podobną budowę, w cudzysłowie jak czołg, więc jesteśmy podobnej masy ciała, podobnej budowy. No wiadomo, ten styl może troszeczkę jest inny, ale myślę, że zagrożenie płynące z takiego krótkiego dystansu i gdzieś tam z boksu z mojej strony trochę odzwierciedli to zagrożenie właśnie od Taratyka i Bartkowi pomoże w przygotowaniu. Zaciągaj głowę. Tak, dobre było. Parę sekund. Dobrze, Mateusz, tak, fajnie. Jeszcze jedna rundka, ostatnia. Bartek złap głęboki oddech, jeszcze jeden taki samo tempo. To robi lepszą kawę, trener czy boju? Bo nie wiem, czy trener w boju. To jest zwykła farówka. Powiedz, że się nie zna na kawie. Nawet nie zna się na kawach. Możesz mu powiedzieć, że jest zwykłą parówką, nie? Ale walkę się na dobrym zostawił, to się zna na tym. Tak. Nie. Kiedyś nie dawało tego KSW, nie dawało się tych zestawień oglądać, nie?
A teraz naprawdę TKSW Wojsław robi świetną robotę, nie? Ja uważam, że on jest tam numer 1. Też myślałem, że to będzie dobry pomysł przejść na te 9-3, tym bardziej, że pokazał, że jednak ta kategoria wagowa mu służy. Wiesz co, Mateusz często nas odwiedza i tak sobie zaplanowaliśmy i uważałem, że to jest dobry pomysł. Patrząc na skuteczność jego walk, zwycięstw w kategorii półciężkiej, no to chyba się świetnie odnalazł. Znam się z Bartkiem trochę lat i widzę, jak jego postura się zmienia i przede wszystkim jak poszła jego siła zapaśnicza i ogólnie taka męskość w walce, no to widać, że facet naprawdę dorósł do tej kategorii 93. Jest kawał chłopa. 10 sekund. Tempo było zachowane. Super było. Super było. Tego Mateusz? Dobrze. W swojej karierze zjeździłem dużo klubów i w Polsce. Byłem w Tajlandii, w Bangtao i w Tigerze. I jakby mam takie poczucie, że tak jak ta droga, znaczy no nie rozpoczęła się tutaj, bo przyszedłem do Mighty Bulls, jak miałem już kilka zawodowych walk, ale taka poważna droga, takie poważne trenowanie, poważne poświęcenie się temu zaczęło się tutaj, jak poznałem trenera Jakubka. No bez niego nie byłbym tym zawodnikiem, którym jestem teraz. Że czuję, że tak jak się to zaczęło, jak z tym teamem przeszedłem tak długą drogę, to właśnie z tym teamem musi być to zwieńczenie, nie? Muszę mieć swoich ludzi, swoją rodzinę, ludzi, którzy mnie bardzo dobrze znają i wyciągnąć jakby maksa z tej energii, z tych ludzi, z tego miejsca. Zwycięskiego składu się nie zmienia, nie? Ale ty ładny, ostrzyżony jesteś. Torby. Widziałem, że dzisiaj kamera była. Dlatego to Barbera potem. Bardzo dobrze, przytykowany. Sprint? Miałem. Przedostatnie. Takie ostatnie full p***a, nie? A już w przyszłym tygodniu będziemy tam sobie porobię tak wiesz, trochę luźniej. Ale dobrze, było mocno, nie? Trener pochwalił mój styl pierwszy raz, czuję się doceniony, bo nieczęsto się to zdarza, bo zazwyczaj dostaję pociski, że przychodzę w leginsach albo w kajakach, albo że nie mam na spodnie. Co byś chciał? Kogoś tu zdjąć. Co? Zdjąć? Zdjąć. Zdjęcie. Dobra, idziemy. Bawcie się dobrze. Dziękuję trenerze. Do jutra. Co, skończył się? Tak, ale Cześć Kacperku. Siemano. Bawcie się dobrze. Takže jak správny hitman musí mať takýto kufriček, čo som dostal, sa mi kamoši vlastne vyskladali na národky, keďže streľba je nejaký môj koníček, takže idem teraz pozrieť vlastne kamaráta, ktorý tu je zbrojárom, má obchod so zbraňami, pretože tam ideme doľadiť nejaké vecičky, niečo, možno nejaký darček mi dá za to, že donesem titul, tak sa s ním ideme dohodnúť, ideme niečo vyšpekulovať. Vítaj, Piti. Dobrý deň. Ahoj. Mám krátky, mám ešte pár kusov doma. A dlhú mám tiež doma. Nebudem hovoriť v akom množstve, v akom kalibri, aby neboli prekvapení, ale mám toho viacej. Nesnažím sa to, nie som vyslovený, že nejaký zberateľ, že by som si držal doma nejakých 20 kusov, ale mám doma tak, že keby náhodou k niečomu, aby som bol pripravený. Treba si robiť nejaké potešenie. Treba zobrať manželku na dovolenku, lebo si zaslúži už teraz a sebe spraviť nejakú radosť. Nejakým takýmto doplnkom. A Zdeno, ten je vždycky rád, keď vyhrám, lebo vie, že prídem. Teraz som bol naposledy, lebo som mal ešte narodeniny, tak sa mi poskladali. Tak som dostal túto hračku. Som si za to kúpil a uvidíme, čo teraz po ďalšom zápase. Akože tu je vždy z čoho vyberať. Sienu nemám, ja som taký praktik, chcem mať nejakú zbraň, takú praktickú, funkčnú, na nejakú, či už presnú, alebo aj takú taktickú streľbu. A určite v zálohe mať niečo dlhé, niečo aj útočného charakteru, takzvanú útočnú pušku. S Zdenom sa poznáme, Zdeno je vlastne bývalý kolega, ktorý si potom popri práci vyštudoval zbrojarinu, takže je fakt poctivý, kvalitný zbrojár, má dobré kontakty, či už na rôzne pekné zberateľské kúsky a robí proste len so značkami, za ktoré viem, že by on sám dal ruku do ohňa, že nepredáva tu niečo, čo by sa niekomu rozpadlo v rukách, takže preto využívam tento kontakt, ktorý mám. Aj keď hoci čo potrebujem aj v rámci roboty, mám nejaké otázky, čo sa týkajú nejakých zbrojárskych alebo týchto tém, tak vždycky je taký človek, čo vie dobre poradiť v týchto témach. To je dobrý nápad, čiže ak budem mať opasok, Zdenko, jak zbrojár, ja si kúpim zbraň, nejakú peknú si vyberem, niečo hitmanské. A čo tam spravíme?
No, teba tam chcela... Limitovanú edíciu, vygravírujem tam niečo šampiónske. A to bude veľká vzácnosť. Zase väčšia motivácia. Kde chodím, tak takéto robia, aby som bol čím viac motivovaný. Siemanko, jesteśmy w Prowicie u profesora Trybulskiego. Standardowy przegląd, no i jak to w tym wieku i z tym przebiegiem, no to jednak tych przeglądów musi być troszkę więcej. Rafał należy do tych fighterów, do tych zawodników, którzy mają wysoką świadomość, a co za tym idzie kulturę zawodnika, co powoduje, że rozumie i docenia proces regeneracji w sporcie, szczególnie tak trudnym, jakim są sporty kontaktowe. No w tym wieku i z tym przebiegiem, jak Rafał powiedział, to nic nie jest doskonałe i zdrowe, ale staramy się zachować wszelkie możliwe jego atuty do każdej walki. No, żeby ten okres możliwości walczenia był jak najdłuższy. Czyli Dokładnie po tak. prostu po chłopsku, po mojemu, powiedziawszy to, co Robert teraz powiedział, bardzo zagmatwanym językiem, który większość osób nie będzie rozumieć, czyli lepiej być lekko niedotrenowanym niż przetrenowanym. Dokładnie tak. To jest absolutnie, zresztą to jest duża wada niestety i mit w sportach walki. Szczególnie słyszę to jako trener od młodych zawodników. Ja jestem młody i właściwie poza dobrym snem i dobrym odżywianiem do regeneracji mi nic więcej nie potrzeba. Natomiast bez wykorzystania współczesnych metod regeneracyjnych, zindywidualizowanych, moim zdaniem dobry zawodnik nie jest w stanie długo walczyć. Prędzej czy później te rzeczy zaczną się odzywać. To jest dobry feedback, takie podstawowe badanie ultrasonograficzne, które pozwala nam również ocenić jakość, na przykład w tym przypadku przyczepów ścięgnistych, zginaczy, jak i prostowników stawu łokciowego. Nic się wielkiego nie dzieje, proces jest naprawczy prowadzony, ale też, tak jak rzekłem, nie ma co spodziewać się, że będzie tutaj ciało 20-latka, przy całym szacunku do ciebie, drogi przyjacielu. Natomiast nie jest źle, ale igiełkami cię tam u nas odpowiednio potraktują. Lubisz to? Nie. No powiedz, że lubisz. Nie, igieł nie lubię. W porządku? Nie, tam trafiłaś fajnie, a z lewą stroną możesz też zrobić. Jak prawa tak zareagowała, to może lewą też. Trzeba dubla zrobić? Nie. Jak wrażenia? Nie lubię igieł, ale wiem, że działają. Igły działają, dlatego sobie je pozwalam robić. Od zapasów tutaj cała góra pospinana, a zrobisz igiełki jak ręką odjął, igłą odjął. Dla mnie były dwa nazwiska brane pod uwagę, jeśli chodzi o następną walkę. Damian Piłowarczyk i Bartek Leśko. Obydwa mocne nazwiska. Bartek ma dużo kart, którymi zagrał razem z menadżerem i widać skutecznie, bo ma bezpośrednią wygraną w starciu z Damianem. No i nie ma przegranej w półciężkiej. No i poza tym nie biliśmy się jeszcze ze sobą, więc same mocne argumenty. Przede wszystkim nie lekceważę swojego przeciwnika, bo wiele takich komentarzy było, że to będzie przejazd, czy wrzucili go pod pociąg, a wcale tak nie jest, bo Bartek Leśko jest bardzo solidnym zawodnikiem. Szykuje się naprawdę mocne zestawienie i przypuszczam, że zostawimy tam wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. Okej, nie będzie to wrzucenie pod pociąg, tylko pod polskiego czołga.